Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Światowe Dni Młodzieży oficjalnie rozpoczęte. Do Krakowa przybyły tłumy młodych z całego świata, aby wspólnie przeżywać te wyjątkowe rekolekcje. Polska i Kraków cieszy się Wami, mówił do młodzieży zebranej na krakowskich Błoniach ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Światowy Dzień Młodzieży 2016 rozpoczęty. Na to wyjątkowe święto młodych przybyła młodzież z całego świata. Polska i Kraków cieszy się Wami. Uroczystości rozpoczęły się od rozpalenia ognia Bożego Miłosierdzia. To nawiązanie do symboliki iskry miłosierdzia, która wyszła na świat z łagiewni. Ten ogień będzie płonął aż do zakończenia Światowych Dni Młodzieży. Wtedy to ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz przekaże go Ojcu Świętemu Franciszkowi, a ten na rozesłanie przekaże go przedstawicielom młodzieży ze wszystkich kontynentów. Wspólnej modlitwie towarzyszyły relikwie świętego Jana Pawła II i świętej siostry Faustyny. Obrazy z ich wizerunkami zostały umieszczone po prawej stronie ołtarza po obu stronach krzyża. Światowe Dni Młodzieży zainaugurowała uroczysta Eucharystia na krakowskich Błoniach. Przewodniczył jej ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Przybyliście ze wszystkich kontynentów i narodów, ze wschodu i zachodu, z północy i południa naszego globu. Przynieśliście ze sobą wiele doświadczeń, nosicie w sobie wiele pragnień, mówicie wieloma językami, ale od dziś wszyscy będziemy ze sobą rozmawiać językiem Ewangelii. Już dziś do młodzieży dołączy Ojciec Święty Franciszek. On umocni jeszcze bardziej naszą wiarę i naszą nadzieję na lepszą przyszłość. Kraków tętni życiem przybyłych do Polski młodych ludzi z całego świata. Atmosfera jest naprawdę gorąca, chyba jak ktoś szykował się na jakieś wakacje pod jakąś palemką, to myślę, że tutaj jest najgorętsze miejsce nie tylko w Europie, ale na całym świecie. To nie jest zwykły festiwal, to jest spotkanie młodego kościoła z Jezusem Chrystusem. To jest niesamowite, jak się idzie przez galerię i ludzie nagle śpiewają gdzieś tam za plecami, śpiewają gdzieś tam z przodu. Widać, że żyją tą wiarą, a z drugiej strony no jest tak też indywidualnie. Mieliśmy okazję właśnie z siostrami zakonnymi porozmawiać, opowiadały nam, czym się zajmują. No zdecydowanie można spróbować wszystkiego, jeżeli chodzi o ten Kościół katolicki. Ksiądz biskup Jan Hendrik z Holandii podkreśla, że Światowe Dni Młodzieży są ważne dla budowania duchowości młodych ludzi. Światowe Dni Młodzieży są zawsze silnym impulsem dla wszystkich młodych osób. Zauważyłem, że to wydarzenie zawsze ma ogromne znaczenie na ich drodze wiary. Mogłem usłyszeć bardzo wiele świadectw młodych osób, którzy przygotowywali się do Światowych Dni Młodzieży, którzy już je przeżywali. To dla nich niezwykłe doświadczenie wiary. To jest bardzo ważne. De manera muy distinta, porque somos muchísimos y venimos de Przeżywamy naszą wiarę w różny sposób, ale wierzę, że Rok Miłosierdzia, jaki właśnie obchodzimy, pozwoli nam przybliżyć się jeszcze bardziej do tego przesłania, do sakramentu spowiedzi. Doświadczamy spotkania z narodem, który przeżywa głęboko swoją wiarę. Oczywiście świat teraz doświadcza trudnych chwil, ale nas, tych, którzy idą za Chrystusem, jest więcej, a przesłanie Chrystusa jest nadal żywe i dlatego dziś jesteśmy również tutaj. To wyjątkowe święto młodych z całego świata będzie transmitowane na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja.
Kraków dosłownie opanowali młodzi ludzie z całego świata. Dziś dołączy do nich Ojciec Święty Franciszek. O szczegółach i atmosferze, jaka panuje w stolicy Małopolski, chociaż dziś można śmiało powiedzieć stolicy młodych ludzi z całego świata, ojciec Piotr Detlaw. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Żyje Kraków po nocnych czuwaniach, po koncertach, które odbywały się w różnych zakątkach stolicy Małopolski. Kraków obudził się do życia. Młody Kraków. Do Krakowa przybyli młodzi z różnych zakątków całego świata. Składają przepiękne świadectwo swojej żywej wiary, swojego przywiązania do wspólnoty Kościoła. Ten czas przedpołudniowy jest w sposób szczególny poświęcony katechezom. Spotykają się ludzie młodzi w poszczególnych świątyniach Krakowa, aby pod przewodnictwem pasterzy Kościoła Powszechnego wsłuchiwać się w Boże Słowo, które z jakże wielką mocą podczas tych szczególnych dni dotyka serc ludzi młodych, tych ludzi, którzy, tak jak mówił święty Jan Paweł II, są wiosną Kościoła, są nadzieją Ojca Świętego. A my w centrum Krakowa, przy ulicy Grodzkiej, przy parafii świętych apostołów Piotra i Pawła rozmawiamy z wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży. Z nami jest Agata. Witam Ciebie, Agato, bardzo serdecznie. Witam również. Na czym polega Wasza posługa? Czy jesteście już zmęczeni, czy pielgrzymi dali Wam już solidnie w kość? Nie jesteśmy absolutnie zmęczeni. Nasza posługa polega na tym, że jesteśmy wolontariuszami z Miasta Świętych. Jest to taka inicjatywa, w ramach której zostało wybrane 12 miejsc w Krakowie, gdzie młodzi z całego świata będą mogli dowiedzieć się czegoś o polskich świętych, a także o miejscu, do którego ci święci są przyporządkowani. Spotykasz się z ludźmi młodymi, tak jak powiedziałem, oni przybyli z najdalszych zakątków całego świata. Jakie są pierwsze ich wrażenia? Bo oni na pewno tymi swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami z Wami się dzielą. Myślę, że wszyscy ludzie młodzi z całego świata, także my jesteśmy zachłyśnięci tą obecnością tylu ludzi naraz w jednym miejscu. Wszyscy chętnie bardzo poznają Kraków, my poznajemy ludzi z całego świata, uczymy się słówek w nowym języku i z chęcią opowiadamy ludziom o świętej Kindze i przedstawiamy im tę postać i oni są bardzo zainteresowani jej postacią. Wczoraj rozpoczęliśmy uroczyście Światowe Dni Młodzieży, ale dzisiaj szczególny dzień, ten najszczególniejszy, przepełniony oczekiwaniem na przybycia Ojca Świętego Franciszka. Kraków, ale myślę cała Polska i cały świat poprzez obecność ludzi młodych czeka na Ojca Świętego Franciszka. Tak, oczywiście. Już dostałam parę pytań, czy dzisiaj będzie można zobaczyć papieża. Jednak wydaje mi się, że dopiero będziemy musieli poczekać wszyscy do jutra, no ale ludzie się już niecierpliwią i czekają. Dzięki ogromne. Piotrze, skąd pochodzisz? Ja pochodzę z Podkarpacia, z mojej wioski pod Rzeszowem, z Soniny. Na czym polega Twoja posługa podczas Światowych Dni Młodzieży? Ja podobnie jak Agata jestem w Mieście Świętych, też oprowadzam właśnie wolontariuszy, opowiadam o świętej Kindze. Dla mnie ten wolontariat jest taki szczególny, dlatego że mogę zobaczyć ludzi z całego świata, poznać ich kościoły, w sensie w jaki sposób żyją. Dla mnie to jest naprawdę niesamowite doświadczenie właśnie powszechności Kościoła, tej różnorodności, dlatego że my w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni jakby do naszego wyrażania wiary, prawda? Ale w kościołach na świecie, jak rozmawiam z ludźmi, jest całkiem inne podejście. Dla mnie na przykład takim mega świadectwem było spotkanie z chłopakiem z Hongkongu. On mówi, że ma jakieś tam swoje imię chińskie, ja nie pamiętam dokładnie, ale woli jak się do niego mówi Matthew, to jest jego imię ze chrztu i właśnie takie utożsamienie się z tą wiarą, tak bardzo konkretnie. Na przykład spotykam innych ludzi z Tajwanu, którzy mówią, żebyśmy się modlili za Kościół w Chinach, dlatego że wielu Chińczyków nie mogło przyjechać do nas, gdyż władze im to uniemożliwiły. Na przykład niesamowite doświadczenie Kościoła. Wczoraj miałem okazję rozmawiać z pielgrzymami z Jordanii, gdzie oni, w ich państwie, jeżeli dobrze zrozumiałem, żyje około 11 milionów osób, w tym 6 milionów Jordańczyków, 5 milionów to są uchodźcy z powodu wojny właśnie na Bliskim Wschodzie. I też niesamowite doświadczenie ich Kościoła, właśnie Kościoła takiego w mniejszości. Również Kościół Ameryki Południowej. Dla mnie to jest niesamowite właśnie doświadczenie takiej bardzo żywej, pięknej i takiej żywotnej wiary, że bardzo chętnie właśnie słuchają o polskich świętych, o tym, co oni zrobili i w jaki sposób się zachowywali i dlaczego mieli taki wpływ ogromny na Polskę. Ten entuzjazm jest niesamowity. Chodzimy ulicami miasta Krakowa. Wy także posługujecie w tym szczególnym czasie. To skandowanie, które wybrzmiewa w różnych językach całego świata. Młodzież jakby chciała siebie nawzajem pozdrowić, pomimo tego, że często nie rozumieją swoich rodzinnych języków. Tak, to jest fantastyczne, po prostu jakaś grupa pielgrzymów widzi po drugiej stronie ulicy inną grupę pielgrzymów, krzyczą do siebie, machają. Wszyscy jesteśmy taką jedną wielką wspólnotą i odczuwamy ogromną otwartość ludzi. Nikt nie wstydzi się podejść do drugiej osoby, zapytać: hej, skąd jesteś, jak się masz? No i zawiązuje się wtedy jakaś rozmowa, a potem my zapraszamy do kościoła Świętego Andrzeja, żeby poznać świętą Kingę. Promocja Świętej Kingi, teraz trwa czas katechez. Niektórzy pielgrzymi pojawiają się już tu u nas na ulicy Grodzkiej w centrum Krakowa. No i od samego rana ogromny entuzjazm.
Tak, cały czas my czekamy na tych pielgrzymów, żeby skończyli katechezę, żeby właśnie przyszli do naszego kościoła. Chcemy ich wszystkich poznać i z wszystkimi porozmawiać i właśnie dowiedzieć się, jak to u nich wygląda też wyznawanie wiary. I tu możliwość pozdrowienia pielgrzymów naszych, którzy są. Buongiorno! Pani... To jest żywy Kościół, to jest młodzież, która przybyła na 31. Światowe Dni Młodzieży z różnych zakątków całego świata. Dzisiaj o godzinie 14 z rzymskiego lotniska Fiumicino Ojciec Święty Franciszek wystartuje, aby dotrzeć na godzinę 16 na lotnisko Balice imienia Świętego Jana Pawła II. Oczywiście o godzinie 16 w telewizji Trwam, w Radiu Maryja transmitować będziemy uroczystość przybycia szczególnego gościa, Ojca Świętego Franciszka na 31. Światowe Dni Młodzieży. Z Krakowa, gdzie bije serce młodego Kościoła, ojciec Piotr Detlaw dla Informacji Dnia. Ojcze, dziękujemy za relację i do usłyszenia. Światowe Dni Młodzieży to wielkie międzynarodowe spotkanie młodych z całego świata. Odbywające się tu w Krakowie są wielkim hołdem dla świętego Jana Pawła II, pomysłodawcy tego wielkiego święta młodych, które ukazuje, że Kościół w dzisiejszych czasach promieniuje radością i nadzieją. Już za chwilę będziemy wszyscy razem mogli uczestniczyć w mszy świętej otwierającej Światowe Dni Młodzieży! Światowe Dni Młodzieży to dla milionów ludzi z różnych zakątków świata wyjątkowy czas. Czas, w którym doświadczają wspólnoty, jaką jest Kościół i spotykają się z żywym Jezusem. Młodzież, czując się razem wyznając swoją wiarę, tę wiarę swoją umacnia. Umacnia wiarę i w niektórych nawet, chociaż ta wiara słaba, może w takich sytuacjach ożyć. Światowe Dni Młodzieży zostały zainicjowane przez świętego Jana Pawła II, kiedy w 1984 roku zaprosił on do Rzymu młodzież. Wszyscy w kurii rzymskiej powątpiewali w powodzenie tej inicjatywy, ale Ojciec Święty zawierzył wszystko Panu Bogu. I zrobił pierwsze takie spotkanie z młodzieżą akademicką z Rzymu i o dziwo, ku zaskoczeniu wszystkich, bardzo dużo młodzieży przyszło. Od tego czasu co 2 lub 3 lata w wybranych miastach na świecie odbywa się to wielkie święto młodych katolików. Podczas tego wydarzenia młodzieży towarzyszą 2 symbole: krzyż Światowych Dni Młodzieży i ikona Matki Bożej Wybawicielki ludu rzymskiego, Salus Populi Romanii. Pierwsze Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Rzymie w 1986 roku. Następne spotkania, zarazem pierwsze, które odbyło się poza Rzymem, miało miejsce w 1987 roku w Buenos Aires w Argentynie. Kolejne miasta to Santiago de Compostela, Częstochowa, Denver, Manila, Paryż, Rzym, Toronto, Kolonia, Sydney, Madryt, Rio de Janeiro i Kraków. To, że Ojciec Święty wybrał Kraków, wybrał Polskę, jest to bardzo ważne. Jest to taki, można powiedzieć, też i nagroda dla świętego Jana Pawła II, który 31 lat temu zapoczątkował te Światowe Dni Młodzieży. I że ono odbywa się po kanonizacji Jana Pawła II, można powiedzieć w stolicy, w jego mieście. Jest to bardzo ważne i myślę, że młodzież też wiele może skorzystać, będąc tutaj w Polsce. Światowe Dni Młodzieży odbywają się w szczególnym czasie w roku Miłosierdzia Bożego. Jednym z najważniejszych miejsc na świecie związanych z kultem Bożego Miłosierdzia są Łagiewniki. To stąd wyszło orędzie Miłosierdzia Bożego, które Chrystus przekazał świętej siostrze Faustynie. Również z tego miejsca święty Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. W tym roku Miłosierdzia młodzież podczas tego dnia będzie mogła po pierwsze sama doświadczyć miłosierdzia w czasie tych wszystkich spotkań, katechez, które będą się dokonywać w czasie liturgii, w czasie sakramentu pokuty i pojednania, który jest tutaj bardzo ważny, bo nie można być człowiekiem miłosierdzia, nie można głosić miłosierdzia, jeżeli sami nie spotykamy Boga, który jest źródłem miłosierdzia. Przez 31 lat Światowe Dni Młodzieży stały się wielkim i fascynującym świadectwem, jakie młodzież daje o sobie. Stały się one potężnym środkiem ewangelizacji. Żeby te Światowe Dni Młodzieży w jakiś sposób przyczyniły się do zrozumienia potrzeby nowej ewangelizacji
I do tego, żeby ta młodzież odczuła, że oni są powołani do tej nowej ewangelizacji w stosunku do innych. To nie ma tak, że tylko księża mają, czy jakaś tam telewizja katolicka ma przyczyniać się do nowej ewangelizacji, czy biskupi, ale każdy z nas jest powołany do tej nowej ewangelizacji. Święty Jan Paweł II podczas swego pontyfikatu wielokrotnie podkreślał, że młodzież jest przyszłością świata i nadzieją Kościoła. Światowe Dni Młodzieży są zatem czasem pamięci, wdzięczności i wielkim zobowiązaniem wobec wielkiego papieża, który ukochał młodych. W obliczu krwawych wydarzeń w Europie Zachodniej pojawia się pytanie o bezpieczeństwo podczas Światowych Dni Młodzieży. Polski rząd zapewnia, że młodzi pielgrzymi są bezpieczni w całym kraju. Bezpieczeństwo uczestników Światowych Dni Młodzieży jest dla nas sprawą priorytetową. Mogę zapewnić, że wszystkie służby działają, czuwają. To jest w tej chwili największa troska polskiego rządu, żeby przebieg Światowych Dni Młodzieży był bezpieczny, spokojny, żeby młodzież mogła cieszyć się tym, że jest razem, żeby to wielkie święto młodości, ale też i wartości i wiary było świętem, które łączy, a nie które jest w obliczu tych niebezpieczeństw w jakiś sposób zagrożone. Więc jeszcze raz chcę podkreślić, wszystkie służby działają, są na miejscu, są kontrolowane wszystkie miejsca, gdzie są skupiska publiczne i ta troska w tej chwili służb i nadzorujących ministerstw jest jak największa. Komisja Europejska po raz kolejny zajmie się dziś konfliktem wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Decyzja budzi zdziwienie. Nie zakończył się bowiem proces legislacyjny ustawy, nad którą będzie debatowała komisja. W zeszłym tygodniu parlament przyjął nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Uczyniliśmy wielki krok do przodu i powinniśmy z tego powodu się cieszyć. Trybunał Konstytucyjny uzyskuje podstawę prawną do działania, taką podstawę, która przez nikogo nie będzie kwestionowana. Opozycja krytykuje tryb prac nad ustawą, zarzuca niekonstytucyjność oraz, że dokument nie wypełnia założeń Komisji Weneckiej. Kolejny wstyd, kolejna hańba, kolejny skandal w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości. Opozycja jak mantrę cały czas powtarza tą samą narrację. To zmiana ustroju, jest to zamach na naszą konstytucję. Wcześniej czy później, mam nadzieję, że wcześniej przyjdzie z tego zdać sprawozdanie. Uważamy, że ta ustawa w dalszym ciągu blokuje działanie Trybunału Konstytucyjnego i opóźnia działania. Dziś sytuację w Polsce w związku z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego ma ponownie omówić Komisja Europejska. Unijni urzędnicy mają przedyskutować ewentualne dalsze kroki w ramach prowadzonej od stycznia procedury ochrony praworządności. W ocenie Komisji Europejskiej nowa ustawa nie rozwiewa obaw oraz budzi nowe. Komisja Europejska powinna zająć się ważniejszym problemem, jakim jest bezpieczeństwo, podkreśla premier Beata Szydło. Nad tym najważniejszym problemem europejskim, czyli terroryzmem. I zacząć politycy europejscy i również ważni urzędnicy europejscy zastanawiać się nad skutecznymi rozwiązaniami. Natomiast nie zajmować się sprawami, które nie są w tej chwili naprawdę ani nie powinny być przedmiotem posiedzeń Komisji Europejskiej, ani przede wszystkim nie są zakończone. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym czeka bowiem jeszcze na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Tutaj proces nie jest zakończony i dziwię się, że Komisja Europejska chce zajmować się ustawą, która jeszcze nie tylko, że nie została podpisana i nie weszła w życie. A to niestety pokazuje, że Komisja Europejska stała się jedną ze stron tego sporu. Trybunał Konstytucyjny ma dziś w pełnym składzie ogłosić wyrok w sprawie przepisów regulujących proces przyznawania odszkodowań za zagarnięte na mocy dekretu Bieruta warszawskie nieruchomości. Ustawa ogranicza możliwość uzyskania odszkodowań nie tylko za już zabrane nieruchomości, ale także za te, które zostaną odebrane w przyszłości. Zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami mogły rzeczywiście pomóc w uregulowaniu reprywatyzacji, ale w rezultacie doprowadziłyby do prawnego chaosu. Ustawa ta co prawda nie uniemożliwi całkiem dochodzenia praw przez dotychczasowych właścicieli nieruchomości lub ich następców prawnych, ale znacznie ograniczy katalog sytuacji, w których wniosek o przyznanie takiego prawa będzie pozytywnie rozpatrzony.
Koalicja PO-PSL, wprowadzając ustawę, ułatwiła Hannie Gronkiewicz-Waltz szybkie pozbycie się problemu odszkodowań za zabrane na podstawie dekretu Bieruta nieruchomości w Warszawie, a to pogwałcenie zagwarantowanych w Konstytucji praw obywatelskich. Wątpliwości co do konstytucyjności przepisów objętych wnioskiem były zgłaszane już w toku prac parlamentarnych nad ustawą, tak w Senacie, który był wnioskodawcą tego projektu ustawy, jak i w Sejmie. Warszawski ratusz zaciekle broni ustawy, argumentując to zabezpieczeniem interesu miasta. Mam nadzieję, że uda się, że ten wyrok będzie korzystny dla miasta i że te przepisy wejdą w życie. Trybunał powinien wyeliminować złe przepisy i dać szansę ponownego uregulowania spraw koniecznych z punktu widzenia Warszawy, twierdzi Prawo i Sprawiedliwość. Dotyczące przede wszystkim zwrotu byłym właścicielom lub ich następcom prawnym tych nieruchomości, które dzisiaj w Warszawie są użytkowane przez wszystkich warszawiaków. No, takie jak tereny szkolne czy tereny ogólnie użyteczności publicznej, żeby dać możliwość samorządowi, aby te nieruchomości mogły być prawem pierwokupu nabywane przez samorząd. Z jednej strony włodarze stolicy zasłaniają się dobrem publicznym i bronią ustawy, która uderza w byłych właścicieli, a z drugiej podejmują decyzje skrajnie dla miasta niekorzystne w zakresie gospodarki nieruchomościami. Centralne Biuro Antykorupcyjne i prokuratura prowadzi kilka dochodzeń w sprawie reprywatyzacji gruntów przez warszawski ratusz. Są prowadzone śledztwa i są publikowane dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że reprywatyzacja polega na grabieży majątku pod ochroną pani Gronkiewicz-Waltz, przynajmniej w Warszawie. I pani Waltz nie może nie ponosić odpowiedzialności, nawet jeśli się tłumaczy, że jakiś urzędnik otrzymał od niej pełnomocnictwo. Ona ponosi jako prezydent Warszawy pełną odpowiedzialność za to, co się działo przez ostatnie lata w Warszawie. Między innymi za decyzję dotyczącą wartej kilkaset milionów złotych działki przy Pałacu Kultury. Komunistyczne władze teren znacjonalizowały, a byłym właścicielom wypłaciły odszkodowanie. Mimo to warszawski ratusz dokonał zwrotu nieruchomości, choć Ministerstwo Finansów przekazało potwierdzenia rozliczenia należności. Na tej działce nowy właściciel może postawić drapacz chmur. W Warszawie mamy do czynienia z działalnością przestępczą. Tutaj żadne nowe prawo idące niejako na rękę samorządowi nie poprawi sytuacji, jeśli władze samorządowe w Warszawie nie zaczną wreszcie stosować prawa w tej sprawie. Uchwaloną przed rokiem ustawę zaskarżył jeszcze przed podpisaniem Bronisław Komorowski, a prezydent Andrzej Duda wniosek ten podtrzymał. Likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia do 6% PKB, zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej i powołanie Urzędu Zdrowia Publicznego. To główne założenia reformy ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Zmiany mają usprawnić działanie placówek zdrowotnych. Opiewające na 14 miliardów złotych zadłużenie szpitali, kilkuletnie kolejki do specjalistów, nieudana informatyzacja, postępująca komercjalizacja publicznych placówek to spadek po poprzedniej ekipie rządzącej. Będą teraz jednak zmiany. Projekt zmian kierunkowych w systemie ochrony zdrowia. Ministerstwo Zdrowia przygotowało strategię zmian systemu ochrony zdrowia. Ma zmienić się wiele, zapowiada minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. W odróżnieniu od sytuacji obecnej doprowadzimy do tego, że dostęp do świadczeń zdrowotnych w publicznym systemie służby zdrowia będzie uprawnieniem obywatelskim albo nawet szerzej rezydenckim. Czyli każda osoba, która będzie potrzebować pomocy medycznej, ją otrzyma. Nie będzie już tego, co obserwujemy dzisiaj, sprawdzania kwestii uprawnień. Jednym z podstawowych postulatów jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia. To, jak podkreślają politycy Prawa i Sprawiedliwości, likwidacja chaosu i bałaganu. Bezpośrednią odpowiedzialność za finanse bierze na siebie rząd. Pieniądze będą szły do pacjentów poprzez budżet, do służby zdrowia poprzez budżet państwa. Dzięki temu uważamy, że będziemy mieli większą kontrolę nad tymi wydatkami, będzie bezpośredni nadzór wojewodów, ale też i chcemy stopniowo zwiększać finansowanie ochrony zdrowia poprzez dokładanie dodatkowych środków. Część obecnych kompetencji NFZ-u przejmie minister zdrowia, a część wojewódzkie urzędy zdrowia. One będą odpowiedzialne za kontraktowanie. Na tym jednak nie koniec. Ministerstwo chce zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia do 6% PKB. To znaczy, że należałoby znaleźć dodatkowo 23 miliardy złotych rocznie i pytanie, skąd te pieniądze pozyskać. Jak wiemy, budżet jest dosyć napięty. To jest niezbędne minimum. Dzisiaj to
już zupełnie jest źle. Mamy 4,4 PKB środków publicznych i nawet u naszych najbliższych sąsiadów jest zdecydowanie większy. Czechy 7,8, Niemcy 11, Skandynawia 13, 14. Dziś wśród krajów europejskich jesteśmy na drugiej pozycji od końca, biorąc pod uwagę nakłady na służbę zdrowia. Przemeblowaniu ulegnie również podstawowa opieka zdrowotna. Zmiany czekają również szpitale. Będą one tworzyły sieć z różnymi poziomami referencyjnymi. W zależności od kategorii będzie gwarancja kontraktu, co ma zapobiegać zadłużeniu. Jest programem zwiększającym rolę państwa w systemie opieki zdrowotnej, czyli można by było powiedzieć obcięcie ręki niewidzialnej ręki rynku, wolnego rynku, na który stawia Platforma i który totalnie zdestabilizował system. Zmiany mają wejść w życie od 2018 roku. Archeolodzy Instytutu Pamięci Narodowej pod kierunkiem profesora Krzysztofa Szwagrzyka prowadzą prace poszukiwawcze na terenie byłego aresztu UB przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Wiele wskazuje na to, że właśnie tu mogą znajdować się szczątki rotmistrza Witolda Pileckiego i wielu innych żołnierzy wyklętych. Więzienie na Rakowieckiej już niebawem zostanie zamienione na Muzeum Żołnierzy Wyklętych. W pierwszych dniach wykopalisk odnaleziono pozostałości tzw. bykowca, ciężkiego bata będącego narzędziem tortur. Dla profesora Krzysztofa Szwagrzyka, wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej, to symboliczne znalezisko wskazujące, że znajdujemy się w miejscu, gdzie męczono i mordowano żołnierzy wyklętych. Na terenie Warszawy komuniści zamordowali w okresie stalinowskim nie mniej niż 2,5 tysiąca osób. Wykonano w tym czasie do 1956 roku blisko 400 wyroków śmierci. Ogromną większość z nich tutaj, w miejscu, gdzie w tej chwili się znajdujemy. Jedno ze stanowisk wykopalisk znajduje się w rogu więzienia, gdzie wtedy była kotłownia. Relacje świadków wskazują, że było to miejsce egzekucji. Na terenie więzienia UB na Rakowieckiej było 5 miejsc egzekucji. Wyroki wykonywano na pewno na terenie dawnego szpitala, w piwnicy, a także w tzw. kartoflarni i świniarni. Jest kilka takich relacji. One dotyczą prawdopodobnego pochówku rotmistrza Witolda Pileckiego, pułkownika Stanisława Kasznicy i innych osób, które z imienia i nazwiska nie są wymienione. Za to wskazywano, że w latach 48 do 50 co najmniej 3 w kilku miejscach na terenie aresztu śledczego dokonywano pochówków. Badany jest także mur, przy którym były wykonywane egzekucje, a areszt na Rakowieckiej w ciągu kilku lat zostanie przekształcony w Muzeum Żołnierzy Wyklętych, a funkcjonujące tu jeszcze więzienie przeniesione, zapewnił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Jeżeli prace poszłyby zgodnie z planem, no to 3,5 roku, 4 lata to jest ten okres, w którym muzeum powinno zostać w całości oficjalnie otwarte. Cały ten obszar będzie wtedy przekształcony w muzeum. No, będzie to muzeum większe od Muzeum Powstania Warszawskiego, to możecie sobie Państwo wyobrazić skalę tego przedsięwzięcia. Pod koniec sierpnia powinien być ogłoszony przetarg na przekształcenie aresztu w muzeum. Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych, apeluje o wsparcie starań związanych z powołaniem muzeum. Nie byłoby nas tutaj, nie byłoby tego muzeum, gdyby nie historyczna decyzja ministra Ziobry o tym, że w więzieniu na Rakowieckiej będzie muzeum. Polska jest jak do tej pory jedynym krajem w bloku wschodniego, który nie ma takiego muzeum. My te muzeum tworzymy i apel do państwa. Mówcie o tym, że organizujemy muzeum, mówcie o tym, że zbieramy pamiątki. Z więzienia na Rakowieckiej korzystali także Niemcy, którzy podczas Powstania Warszawskiego zamordowali i pochowali tutaj kilkuset więźniów. Także te doły śmierci zostaną zbadane przez ekipę IPN. I na teraz to wszystko. Kolejne wydanie Informacji Dnia w samo południe. Czekam na Państwa i do zobaczenia. Sponsorem programu jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A., właściciel marki Polski Cukier.
Magdalena Rząd, zapraszam na prognozę pogody. Dziś deszczowo, pogodnie tylko na północy, w centrum i na Lubelszczyźnie. Po południu parasole przydadzą się mieszkańcom całego kraju. Burze miejscami będą intensywne. Więcej przejaśnień tylko na północnym wschodzie. Od 28-29 stopni w zachodniej części kraju do 30-32 w centrum i na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, a podczas burz silny i porywisty ze zmiennych kierunków. Ciśnienie spadnie i wyniesie około 1014 hektopaskali. A teraz przegląd regionów.